Siemanko, siemanko, witam na kanale Kryptonol, witam w Kryptobajerze. Dzisiaj już weszłem sobie w notatki, właśnie mam dla Was przygotowane parę newsów, także zobaczymy co dzieje się na świecie, zobaczymy co dzieje się z krypto, a Wy wbijajcie na kanał, łapeczki w górę, kto chce oczywiście dajcie suba i zaczynamy. Dziękuję bardzo jeszcze za wszystkie komentarze, wszystkie łapki i wszystkie subskrypcje. Także zaczynamy od Kiyosakiego. I co nam tutaj mówi Kiyosaki? Kiyosaki prorokuje oczywiście, że mniej więcej Bitcoin będzie do 2030 kosztował około 1 miliona dolarów. I powiedzmy dlaczego to i skąd to się bierze. Przede wszystkim nie dlaczego, tylko przede wszystkim skąd to się bierze. Ano bierze się to stąd, że tak jak mawia Robert, Bitcoin jest zabezpieczeniem na czasy kryzysu po prostu. I teraz, obojętnie co by się nie działo, ludzie zaczynają dostrzegać, że pieniądze, normalne pieniądze trzymane w bankach, niestety podczas kryzysu nie dość, że nie zabezpieczają waszego majątku, do tego tracą na wartości i pojawiają się takie aktywa jak Bitcoin czy złoto. Dla mnie te dwa aktywa są bardzo dobre. Co sobie myślę? No oczywiście na Bitcoinie można, jeżeli dobrze się to wszystko rozwiąże, to można zarobić dużo więcej. Złoto bardziej jest takie, żeby przechowywać po prostu, żeby nie tracić tej wartości. No ale jeżeli ktoś chce, oczywiście, jeżeli ktoś lubi, no to jeden lubi złoto, drugi lubi Bitcoina, no i tyle. Także przechodzimy dalej, powyłączam wszystkie te reklamy, przechodzimy dalej do notatek. Następny temat jest taki, że prawdopodobnie i tutaj przepraszam, powyłączam wszystko, żeby było jak najmniej tych reklam i tego wszystkiego. Prawdopodobnie USA wydrukują 9 bilionów dolarów do 2028 roku. Ten news pojawił się od Artura Hayesa, współzałożyciela BitMEXu. I co oznacza po prostu ten news? Ten news oznacza to, że prędzej czy później USA jest zdecydowane dodrukować 9 bilionów dolarów. Gdy te pieniądze wejdą na rynek, będą to tak zwane puste pieniądze. A dlaczego? Ponieważ dodruk pieniędzy oznacza nic więcej jak zwiększona podaż pieniądza w gospodarce, tworząca nowe środki pieniężne. Ale pierwsze, co za tym idzie, to inflacja. Bo kiedy w gospodarce jest coraz więcej pieniędzy, a ilość towarów i usług pozostaje taka sama, ponieważ te pieniądze po prostu zostały dodrukowane. Nie zostały zarobione przez firmy, przez ludzi, nie zostały z tych pieniędzy odprowadzone podatki, po prostu ktoś sobie wydrukował te pieniądze i to oznacza, że przeciętny, powiedzmy Kowalski, będzie miał tych pieniędzy więcej. Więc co on będzie chciał zrobić? Jeżeli będzie miał więcej pieniędzy, będzie chciał coś kupić, ale będzie tyle samo wszystkiego, tyle samo towarów. Także sprzedawcy po pewnym czasie zaczynają się orientować, że ludzie mają dużo pieniędzy, a towarów jest tyle samo, więc co robią? Podnoszą ceny towarów i w ten sposób właśnie powstaje inflacja. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Dodruk pieniędzy może też spowodować, oczywiście powoduje inflację i spadek wartości tradycyjnych walut. To z kolei może zachęcać ludzi, którzy mają odłożone pieniądze i którzy nie chcą, żeby ich odłożone pieniądze, powiedzmy na koncie, traciły na wartości, żeby traciły na sile nabywczej. I ci ludzie zaczynają rozglądać się za tym, żeby te pieniądze ulokować w czymś innym. I bardzo dobrym właśnie wtedy, w tym momencie, bardzo dobrą opcją okazują się kryptowaluty, ponieważ są postrzegane jako alternatywa wobec tradycyjnego systemu finansowego, szczególnie w czasach niepewności ekonomicznej.
Także co warto zrobić? Warto o tym wszystkim myśleć już wcześniej, dlatego że powiedzmy, coraz gorzej słychać, zaraz przejdziemy do W między Iranem a Irakiem i do tego, co zrobiły USA, co zrobił Trump ostatniej nocy. Zaraz przejdziemy do tego tematu. Także jeżeli widzimy takie działania geopolityczne, które tak, a nie inaczej mogą się skończyć jeszcze większą eskalacją lub mogą po prostu teraz powiedzieć, dobra, okej, stało się co się stało i nie pójdzie to w żadną stronę. Także warto mieć wszystko na uwadze. Pamiętajcie, krypto, złoto lub inne formy przetrzymywania i zabezpieczenia normalnych pieniędzy, naszych fiducjarnych po prostu pieniędzy, które mamy odłożone na kontach. Trzeba się edukować, trzeba bardzo patrzeć w przyszłość i moim zdaniem to, co mówi Kiyosaki cały czas, że nadchodzi największy kryzys, jaki kiedykolwiek był, moim zdaniem to tak może się skończyć, ponieważ dodruk w Ameryce spowoduje oczywiście wysokie ceny. To spowoduje to, że ludzie nie będą mieli tyle pieniędzy. Ludzie będą myśleli, że mają dużo pieniędzy, ale za te pieniądze nie będą mogli dużo kupić, więc to po prostu spowoduje biedę i odbije się na wszystkich rynkach. Tak samo przejdziemy teraz do następnego tematu odnośnie tego, co zrobił Trump w Iranie. Gdzie tutaj było? Odnośnie tego, co zrobił, to będzie z Onetu akurat. Także dobrze, może nie będzie wyskakiwać tyle różnych rzeczy. Co zrobił Trump poprzedniej nocy? Wysłali 3 bombowce B2. Znaczy z tego, co ja czytałem, wysłali 3. Tutaj pisze, że Amerykanie użyli bombowców, także nie wiem ile. I po prostu co oni zrobili? I wysłali je do Iranu. I zostały zaatakowane obiekty w Fordo, Natanz i jeszcze w Hananie. I nie odnotowano oczywiście wzrostu poziomu promieniowania w okolicy tych instalacji. I co po prostu zrobili? Amerykanie twierdzą, że rozbroili te instalacje nuklearne. I co za tym idzie? Iran jest bardzo, ale to bardzo teraz zdenerwowany, ponieważ Ameryka nie powinna się pchać do tych konfliktów, szczególnie, że my wiemy, że ci z tego drugiego państwa to mają bardzo dużo za uszami. I co teraz? Jak to odbije się na rynki na przykład kryptowalut? No właśnie na rynkach kryptowalut już zauważone zostały bardzo duże tąpnięcia. Tutaj przejdę do następnego artykułu. Dzisiaj wszystko się strasznie powoli wgrywa, także musicie być cierpliwi. Niestety nie będę tego wycinał, ani nie będę po prostu tutaj ten artykuł jest z bitcoin.pl, ani nie będę nic szczególnego robił, po prostu zgrywam to tak jak jest, jak najmniej cięć, jak najmniej wszystkiego, żebyście mieli pełny obraz tego, co słyszycie, co widzicie i że nic nie jest ściemniane. Także niedawno USA przeprowadziły ataki i co dalej? Teoretycznie USA i Izrael osiągnęły to, co chciały. Tak jak mówiłem właśnie, Trump twierdzi, że jest otwarty na rozmowy pokojowe. No najlepsze jest to, że on jest otwarty na rozmowy pokojowe, no ale w sumie to tak on do tego pokoju się nie za bardzo przyczynił, co nie? Także zaczynam widzieć bardzo dużo minusów w działalności Trumpa. I co? Powiedzmy teraz, przejdziemy sobie, jak to wpłynęło na kurs Bitcoina. Bitcoin spadł w nocy do nieco ponad $100,800 za jednego Bitcoina. Obecnie ta cena jest w granicach 102,5 tysięcy dolarów. No i zobaczymy, i piszą tutaj, że dalsza eskalacja konfliktu oczywiście może prowadzić do dalszej fali spadków. I z tego, co ja wiem, to wyparowało bardzo dużo pieniędzy z Bitcoina, ponieważ inwestorzy się po prostu
Mała przerwa nastąpiła, także przepraszam. Wy tego pewnie nie będziecie słyszeć. Także to, co odpiernicza Donaldinho, jestem po prostu w szoku, no ale zobaczymy, co będzie. Oczywiście nasz Władziu, tutaj zza naszej wschodniej granicy, powiedział, że oczywiście może dogadać się z Iranem, żeby wszystko pokojowo załatwić, żeby przystąpili pokojowo do programu nuklearnego. Także zobaczymy dalej, co jest grane. I będziemy patrzeć, konflikt ten rozprzestrzeni się na, powiedzmy, globalny konflikt, czy po prostu zostanie to na razie w tym rejonie. I co dalej? Mam tutaj takie informacje o XRP. Dzisiaj przeczytałem sobie o tym, że jeden ekspert prognozuje wzrost o 500 000% XRP do 2027 roku i że cena jego będzie w okolicach $10 000. Ale powiem Wam mniej więcej, o co chodzi. Clever twierdzi, że XRP jest zaprogramowane do osiągnięcia takich pieniędzy, czyli $10 000, co umożliwi obsługę transakcji o wartości bilionów dolarów. Jego filozofia jest następująca. Chodzi po prostu o to, że jeżeli teraz XRP ma obsłużyć transakcję wartości $1 000 000, jest potrzebne powiedzmy $500 000 XRP. Ale jeżeli cena wzrośnie do 10 000 dolarów, to wtedy, żeby obsłużyć po prostu na przykład transakcję rzędu 10 000 dolarów, będzie potrzebny nam tylko jeden token. Oczywiście na dzień dzisiejszy nie uważam w ogóle, żeby było to możliwe. Z drugiej strony patrząc, jeżeli adopcja będzie postępować tak, jak postępuje, wzór powiedzmy roczny, półtora roczny, jasno pokazuje, że będzie w niedługim czasie wybicie i to bardzo, bardzo, bardzo duże. Także co myślę? Czekamy na napływy gotówki, pieniędzy po prostu do XRP i trzymamy kciuki. Jedni lubią ten token, drudzy go nie lubią, także jak chcecie. Każdy inwestor ma własne sumienie i robi i inwestuje w to, co chce. Także zobaczymy sobie teraz jeszcze jeden temat. Był to temat taki, że wejdziemy teraz sobie jednak na giełdę BinX i co przygotowałem dla Was i co przygotowała dla Was giełda. Mamy teraz tak zwany letni festiwal na giełdzie BinX, Summer Festival. Mają oni gwarantowane nagrody. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba zarejestrować się na giełdzie, plus trzeba wpłacić jakiś depozyt. Jeżeli chcecie się zarejestrować na giełdzie, wejdźcie sobie przez mój link, który będzie w opisie filmu, może też będzie w komentarzu. I co? Przeczytajcie dokładnie sobie, na czym polega ten Summer Super X Festival. Czeka tam pula nagród, około $500 000 USDT i do tego macie szansę, robiąc proste rzeczy, zakręcić kołem i wygrywać nagrody. I nagrody są gwarantowane, tak samo było w ostatniej promocji. I tak już szybciutko co Wam powiem. Ja na przykład ostatnio tylko dlatego, że wchodziłem sobie na BinXa codziennie, chyba przez 7 dni, jak się nie mylę, zadawałem pytania sztucznej inteligencji, że prosiłem ją po prostu o różne tam wskazówki. Tym sposobem dostawałem diamenty, które mogłem wykorzystać w kręceniu kołem i tym sposobem dostałem 2 czy 3 boostery, z tego co się nie mylę. Plus zgarnąłem około 30 000, już zobaczę, żebym nie był gołosłowny, aktywa. I już Wam powiem... Zgarnąłem 30 000 PP. Za darmo. Za to tylko, że weszłem
napisałem coś tam na Bing's AI i tyle, które tak summa summarum pomogło mi w pewnych sprawach. Także wchodzimy na giełdę, patrzymy na stronę główną, co się dzieje. Jeszcze raz wchodzimy na rynki, wchodzimy na spot, wchodzimy na wszystkie. Co widzimy? Bitcoin w tej chwili bardzo leci na dół i w tej chwili jest po 100 955 dolarów. Taka ciekawostka po ostatnich atakach właśnie USA na Iran. 98 topowych altcoinów, czyli 98 altcoinów z pierwszej setki było na minusie. Także dla jednych to jest porażka, jedni tracą, drudzy co robią? Dokupują i to jest najważniejsze właśnie. ETH, no jeszcze kilka dni temu było po 2900, teraz 2200, także przepraszam. Także no konkretne spadki. Tutaj co jeszcze zobaczymy? XRP, XRP. Także powiedzmy było w granicach 2,60, teraz jest 1,96. No także naprawdę są to bardzo duże spadki i co myślę? Jest to ale to bardzo dobra okazja do kupienia. Na koniec, no dzisiaj ta niedziela taka niepewna, te wiadomości są nie za bardzo, nie wiadomo, zobaczymy, filmik wyjdzie dzisiaj albo jutro, także zobaczymy co będzie. Może obudzimy się w poniedziałek, będzie jeszcze gorzej, jeszcze gorzej dla jednych, jeszcze lepiej dla innych, bo będzie taniej. Także zobaczymy to wszystko, ale pamiętajmy, że że w tym wszystkim zawsze kryją się ludzkie tragedie z tyłu. Także trzeba mieć też to na uwadze. I co? I chciałem wam powiedzieć na sam koniec, że Europa szykuje się na najgorsze. Wysłali podobno alerty do ponad 450 milionów obywateli o tym, żeby gromadzić zapasy na okres kryzysu. Jest to informacja z 21 czerwca. Oczywiście o tych alertach to już jest od dawien dawna wiadomo, od dawien dawna się to przewija ten temat, ale teraz chodzi o to, żeby Unia wskazuje, że każde gospodarstwo domowe powinno być w stanie przetrwać co najmniej 72 godziny bez pomocy z zewnątrz. Oznacza to koniecznie posiadanie zapasów wody, jedzenia, leków, źródeł światła i informacji, jakieś stare radyjko, które działa, źródło światła, jakaś dobra latarka, jakieś, nie wiem, dobre zapałki. Kto ma swój dom, coś takiego, to powiedzmy jakiś agregat prądotwórczy, jakieś zapasy paliwa, zapasy leków, plastrów, takich rzeczy. Oczywiście to, co szybko można, jakiś suchy prowiant lub to, co na przykład szybko można na tym jednorazowym gazaczku sobie zrobić, też jest bardzo dobre. No i przede wszystkim myślę, że też gotówka. Gotówka w takich momentach, jeden powie, że jest nic nie warta, też do niedawna tak twierdziłem, ale drugi powie, że gotówka w takich momentach będzie miała bardzo dużą siłę przebicia. Także tyle na dzisiaj. Tyle z dzisiejszych wiadomości. Obserwujemy rynki, obserwujemy ceny. Dla Was życzę miłej niedzieli, a jeżeli będzie to w poniedziałek, to dobrego tygodnia, dobrych inwestycji, zdrówka przede wszystkim i na koniec co? Ciach bajera.